Dzień dobry wieczór. A czemu to jest prawo na lewo? Co tu się podziało? Widzicie? Miałem problemy akurat z aparatem. O, już jest dobrze. No, oczywiście, że nie jest dobrze, bo nie jest wykadrowane. Proszę bardzo. Niby wszystko fajnie, a widzicie, jednak wyszło jak zawsze, panie i panowie. Sekundkę. Wow, za bardzo. Za bardzo, za bardzo. I już jest w porządku, i już jest w porządku. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i pomówimy sobie dzisiaj o tym, co tam jak najbardziej, co tam w Hollywoodzie. Krótko mówiąc, będziemy gadać dzisiaj o filmach, o serialach, o grach. Będzie m.in. o nowym Spider-Manie, filmie, który już w 2026 roku się pojawi. Juliusz Machulski kręci kolejną część Vinci, właśnie kontynuację Vinci. Możliwe, że dostaniemy kolejny Jaja w tropikach, a to byłoby rzeczywiście hardkorowo, panie i panowie. Nowa Wyspa Doktora Moro? Oczywiście, że tak. Nowe Gwiezdne Wojny z Sigourney Weaver? Jak najbardziej. Jurassic World 4 musi rzeczywiście być. Nowy Predator się kręci? Się kręci! I to jest piękna sprawa, pomówimy o tym jak najbardziej. Dodatkowo kilka ekranizacji ciekawych, mam nadzieję, bo Alan Wake i Control dostaną swoje wersje filmowe. Będzie o nowych produkcjach rzeczywiście, bo tutaj się bardzo, bardzo dużo kręci. Między innymi Amerykanie stwierdzili, że jeżeli robimy nowy film, a właśnie nowy serial, to musimy nakręcić nowe Squid Game, tym razem amerykańskie, no bo wiecie, jak jest po koreańsku, to trzeba czytać i w ogóle, a Amerykanie tego oczywiście nie lubią. Pomówimy o wrześniowych nowościach na Kanal Plus, a także na Netflixie oraz dowiecie się, drodzy widzowie, o tym, że Netflix stwierdził, kurde, za mało mi ludzie płacą abonamentu, więc trzeba go podkręcić i będzie rzeczywiście podkręcony abonament, będzie droższy. W cyklu Po jaką cholerę? Jak najbardziej. Będzie nowa Alabama, nowa wersja filmu z Lou Diamontem Phillipsem sprzed wielu lat, a także, panie i panowie, będą shorty. Na sam koniec, jak najbardziej. Sasik, cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Dariusz Tokarczuk, witam i Patryk Kołomański też się pojawił. Bardzo mnie to, panie i panowie, cieszy. Jak tutaj widzicie, byłem w sklepie charytatywnym, panie i panowie, byłem w sklepie charytatywnym, zdarza mi się czasami, a właściwie ostatnio bardzo, bardzo często, więc dzisiaj zaczniemy od moich nowych filmów. Przypomnę, że jesteśmy dostępni na 5 platformach, czyli oczywiście YouTube, Facebook, Twitch, LinkedIn, a także Instagram, więc dajcie znać, skąd, panie i panowie, oglądacie, gdzie śledzicie, co słychać. Proszę bardzo, widzę, że Bartosz jest na Facebooku, bo FK i jest tutaj, brakuje tylko Rambo 4000. Wiesz co, Sasik, wczoraj, gdzieś tak koło 3 czy tam 4 w nocy, oglądałem film dokumentalny, biograficzny właśnie o Sylwestrze Stallone, na Netflixie jest Sly. No, dziękuję bardzo, patrzcie, dziękuję bardzo za suba. A czemu to jest do góry? Czemu to jest do góry? Ale dziękuję bardzo za suba. W ogóle jakieś koszmary. Co ci porobiło dzisiaj w ogóle? Prawo na lewo, lewo na prawo. Tutaj jest odwrotnie, tutaj Squid Game. No dobra, nieważne, nie ma. Czy oglądam nowy serial Pierścień Władzy, sezon drugi, 3 odcinki? Nie widziałem jeszcze sezonu. Słyszałem mieszane opinie, wiesz, że jedni mówią, że rzeczywiście fajnie, rzeczywiście jest super, a inni, że jak najbardziej tak sobie. Cześć Adale, witam cię bardzo serdecznie i jest Lancel, w dodatku już za 3 tygodnie, stamtąd wreszcie, o jak mocno czekam, byleby nie spieprzyli, bo sezon w końcu się zdarzył. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale tak to rzeczywiście czasami, panie i panowie, jest. Słuchajcie, zaczniemy, jak mówiłem wcześniej, od moich filmów, od moich nowych nabytków, więc pomagajcie, panie i panowie, pomagajcie, bo ja nie do końca będę wiedział, nie zawsze znam tytuły. Aczkolwiek ten znam, oczywiście Upadek o takim pewnym malarzu pokojowym. 1 września, panie i panowie, 39 rok, pamiętamy. Wersja oczywiście dwupłytowa, mnóstwo dodatków, więc jak najbardziej można sobie obejrzeć. Gdzie to położyć? Tutaj, żeby nie przeszkadzało. Lecimy dalej. Filmy nie są ułożone w żadnej kolejności, jak i tak się niedługo, za czas jaki dostaniemy drugą część oczywiście Kosmicznych Jaj. Cześć Potwornicka, witam cię bardzo serdecznie, ale akurat to jest ta oryginalna Mela Brooksa i jak się możecie łatwo domyśleć, z mnóstwem dodatków. Świetna parodia, jeżeli lubicie to każdemu polecam. Lecimy dalej. Film, na który polowałem, można powiedzieć. Tete Mały Geniusz, panie i panowie, z Jodie Foster, Diane West. Jest to debiut reżyserski Jodie Foster. Bardzo, bardzo dobre kino. Zresztą dużo mam dzisiaj akurat takich filmów, powiedzmy, poważniejszych, tak? Nie tylko, że tak powiem, nie tylko kino lekkie, łatwe i przyjemne, ale żeby było tak jak zawsze. Patrzcie. 5 zł 10 groszy. Wiecie, co śpiewa Marcin, jak opuszcza Irlandię?
Żegnaj Irlandio, czas w drogę mi już, w porcie gotowa stoi moja łódź, a potem pisze do żonki, czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandii. Dziękuję bardzo. Czekać, co to jest tak, że tak się... Tu mam normalnie, elegancko wszystko pokazane, tu jest poodwracane. Dziwnie się żyje. Dziękuję bardzo, dziękuję za donate'a, dziękuję piąteczka, żółwik i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, że jest coś, tutaj się problemy techniczne to akurat nas trafią. Dobra, Unleashed, panie i panowie, Unleashed, tutaj to jest film z Jetem Lee oraz Morganem Freemanem i Bobem Hoskinsem. Fajne kino, dosyć dobre kino, dramat, akcja, różnie to można powiedzieć. Tears of Sun chyba, łzy słońca, zobaczymy. Bruce Willis, a także cudowna Monica Bellucci. Po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni dzisiaj, panie i panowie. Lecimy dalej. Ten film wziąłem tylko i wyłącznie dlatego, że ma świetną obsadę, ale jest taki sobie. This is the end. To już jest koniec, nie ma już nic. Oczywiście o końcu świata parodia, komedia. James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen, Jay Baruchel, rzeczywiście mnóstwo fajnych, ciekawych, interesujących aktorów kina komediowego. Tutaj film w reżyserii Clint'a Eastwooda i chyba polski tytuł jest po prostu Sally albo Kapitan Sally z Tomem Hanksem. Rzeczywiście warto obejrzeć. Cześć Aleks, witam cię bardzo serdecznie. Właśnie pokazuję filmy, które kupiłem przedwczoraj. Bo lubię, bo mam pierwszą część, bo darzę Jasona Stathama S. Crank 2, Adrenalina, jeżeli mnie pamięć nie myli, jest polski tytuł. Wiecie, co by było, gdyby facet, który wypadł z samolotu, nagle przeżył. No także jest zawodowo. Tutaj musicie mi podpowiedzieć, słuchajcie, Morgan Freeman, tytuł filmu anglojęzyczny Along Comes Spider. Oczywiście ładne wydanie, książeczka, wszystko jest i tak dalej, ale nie pamiętam, jaki jest polski tytuł. Fajny, dobry thriller, kryminał, kino akcji, także podrzucajcie. Cześć Jerewanicz, salut również dla ciebie, panie i panowie. Dopiero co rozmawialiśmy z Katarzyną, która rzeczywiście Zamielską, która jest na czacie, gadaliśmy na Instagramie o filmach, między innymi było o Pułapce M. Night Shyamalana, więc teraz Wioska albo Osada, musicie dać znać. O, dzień dobry, pozdrawiamy Kanadę. Cześć Sebastian. Pozdrowienia dla ciebie i dla twoich miśków, które proszę bardzo tak się ładnie złożyło, że mam teraz Ligę Sprawiedliwości, Star-Crossed the Movie, czyli Liga Sprawiedliwości jak najbardziej. Dziękuję bardzo Jerewanicz, czyli film z Morganem Freemanem, o którym tutaj mówiłem, to jest W sieci pająka, panie i panowie, no nawet nie najgorszy polski tytuł. Dobra, lecimy dalej, pokazuję filmy. Tutaj mam bardzo fajną paczkę. Tego dżentelmena nie trzeba przedstawiać, Alfred Hitchcock, więc rzeczywiście jest tutaj właściwie jest 6 filmów, nie wszystkie jeszcze miałem, dlatego jestem bardzo zadowolony. Jest z Cary Grantem Północny Zachód, The Wrong Man, M jak morderca, Wyznaję, I Confess, Strangers on the Train, a także Stage Fright. Proszę bardzo, takie w miarę ciekawe wydanie, żadnych książeczek, żadnych takich rzeczy, to są wszystko, panie i panowie, DVDsy, nie ma żadnych Blu-rayasów tym razem. Wojna guzików. The War of the Buttons. War of the Buttons, nie The War. War of the Buttons. Kolejny dramacio. I po raz drugi, panie i panowie, cudowna, niesamowita, piękna, jak zawsze, Monica Bellucci w filmie Malena. Trzeba obejrzeć. Lecimy dalej. Przesunę, będzie bliżej. Proszę bardzo. A nie pamiętam, jaki jest polski tytuł. Słuchajcie, wybaczcie mi. Killing Fields. Ja tutaj patrzę sobie na czacie, wy tutaj podrzucacie polskie tytuły, więc mogę sobie... Aha, jednak, dobra. Także jak najbardziej jest w porządku. Killing Fields. A jeżeli chodzi o Village, to nie była wioska, ani Osada, panie i panowie. Czyli Village M. Night Shyamalana to jest Osada. Taki jest polski tytuł. Lecimy dalej. Pozostajemy cały czas, że tak powiem, w kinie mocnym, poważnym. Hotel Rwanda. O, proszę bardzo, widać jak najbardziej. Trzy Oscary. Tutaj Don Cheadle, Nick Nolte, ważne, poważne kino. Zresztą o Nicku Noltim dzisiaj sobie również pomówimy. Tutaj wersja specjalna, dwupłytowa, czyli E.T., panie i panowie. E.T. oczywiście. E.T. Phone Home. Jerewaniusz tutaj napisał, że u mnie Malena jest moim top 10 of all time. No i bardzo dobrze, bo to rzeczywiście zacne kino. Dzisiaj mówiłem, że będzie dużo poważnego kina. Proszę bardzo, panie i panowie, nie wiem, czy widać. Gandhi też jak najbardziej jest. Śmiga. Co mamy dalej? Kolejny poważny film? Pewnie, że tak. 7 Oscarów, słuchajcie, 7 Oscarów. Lawrence z Arabii. Także jest rzeczywiście poważnie, jest zawodowo. Tutaj, ponieważ jakoś tak ostatnio mam chyba chrapkę na różnego rodzaju dokumenty i tak dalej,
Dwie walki bokserskie, nie wiem, czy to widać, jest jak najbardziej. Muhammad Ali. Pierwsza to jest Muhammad Ali i George Foreman, a druga Muhammad Ali i Joe Frazier. Pierwsza się nazywa Rumble in the Jungle, a druga Thrilla in Manila. To jest po prostu napis, nagrane walki, więc i tak bardzo ładnie wydane, więc sobie obejrzę. Ja wiem, że one pewnie gdzieś tam są na YouTubie, można sobie je odtworzyć, no ale akurat jakoś wolałem sobie mieć własne. Proszę bardzo. On the Waterfront. Marlon Brando, klasyczny jak najbardziej film, także warto obejrzeć. Widzę, że są pytania, między innymi od Alexa, od Alana. Będę zaraz, panie i panowie, mówił. Co jest na drugiej płycie E.T.? Tutaj właśnie zauważyłem, że jest pytanie. Są dodatki. Na pierwszej płycie E.T. jest film Isolated John Williams Live Track. Dodatkowo jest, oprócz tego, że jest film, to na pierwszej płycie jest jeszcze ścieżka dźwiękowa, ale muzyka Johna Williamsa, a także wprowadzenie przez Stevena Spielberga, a na drugiej The Evaluation and Creation of E.T., czyli jest dokumentalny film o tym, jak powstawało fizycznie wygląd E.T., The Music of John Williams, czyli dodatkowo jeszcze muzyka Johna Williamsa, The Reunion of the Cast and Filmmakers, czyli spotkanie ekipy filmowej po latach, The 20th Anniversary Premiere, czyli kolejna premiera z okazji 20-lecia filmu, Photograph Montage, czyli jest pokaz slajdów filmu, E.T. Theatrical Trailer, czyli zwiastun, i to akurat jest informacja o tym, które rzeczy są z napisami, a które oczywiście nie. Dobra, tutaj film, właściwie zakończymy takim głupawym filmem. Poważne kino, panie i panowie, dalej. Pożegnanie z Afryką, taki jest polski tytuł, wydaje mi się. Film Sidneya Polaka, Robert Redford, oczywiście i Meryl Streep. No i kończymy głupawym filmem, czyli Mystery Man. Nie widziałem tego filmu, akurat stwierdziłem, że zobaczę, no bo skoro jest w obsadzie Hank Azaria, Claire Forlani, jest, panie i panowie, Eddie Izzard, Jack Kinnear, jest William H. Macy, jest oczywiście Ben Stiller, no to stwierdziłem, że to trzeba zobaczyć. Okej, obejrzę, może się spodoba, to pójdzie na półkę, jak nie, to pójdzie do kosza, panie i panowie. Już tutaj patrzę, co piszecie, bo rzeczywiście działo się dużo. Tutaj patrzę. Wygląda jak po chińsku na ekranie. No coś właśnie rzeczywiście jest dzisiaj nie tego. Z Madame Parfumelą, czy z Kasią, jak woli, miałem problemy, żeby połączyć się na Instagramie, teraz to, no jaja, pani majster i jaja. Tutaj patrzmy dalej. Czy lubisz Max? Aleksie, musisz sprecyzować, czy chodzi ci o jakiś film typu Mad Max, czy chodzi ci na przykład o platformę Max. Było fajnie jak zawsze. Oczywiście, że tak. Czy mam Netflixa? Mam jak najbardziej. Mam Netflixa, mam Amazona i mam Disney Plusa. Amazon w sensie Prime Video. Co tutaj dalej? Czy lubię Hobbita? Znowuż sprecyzuj, książka czy film? Książka świetna, naprawdę książka Hobbit jest świetna. Filmy Petera Jacksona Hobbit są beznadziejne. Dzisiaj dobre kino, do dzisiaj taki poważny i to mnie bardzo cieszy, że wiesz, nie tak, że chodziłem tylko i wyłącznie, tylko mieli fajną, że tak powiem, dostawę tychże rzeczy. A propos boksu, jesteś, Marcinie, fanem tej dyscypliny, a jeśli tak, to jaki jest twój ulubiony pięściarz? Wiesz co, fanem to nie tak na zasadzie, że popatrzcie, walczy Proksa, czy walczy Parzęczewski, to muszę oglądać, tak? No ale rzeczywiście jak jest jakaś fajna walka, to sobie zobaczę, nie ma problemu. Wiesz, Adamek teraz odcina kupony w Fame MMA, więc tak, to akurat puśćmy story na te spory. Wczoraj też była jakaś walka bokserska, ale jak mówię, wczoraj spędziłem dzień pod znakiem Terminatora Zero, pod znakiem dokumentu Millennium, czyli o serialu Millennium, a także biografii Sylwestra Stallone, więc w tym momencie pamiętam czasy, ja jestem, dobrze wiecie, że jestem tak stary, że pamiętam te czasy, kiedy wstawało się w nocy na walki Andrzeja Gołoty, bo to było, wiadomo, to były też te czasy, kiedy było hej to NBA Szaranowicza, więc jak najbardziej tak to rzeczywiście jakoś wyglądało. Teraz nie mam żadnego takiego konkretnego, panie i panowie. HBO Max. Alex, mieszkam w Irlandii nie ma Maxa. W Irlandii nie ma Maxa, tutaj jest Sky, tu jest Sky i Paramount Plus, więc nie mam Maxa. Sok z Żuka zaliczysz weekendowo. Ja chwilowo z pewnych powodów muszę odpuścić. Mam nadzieję, że rzeczywiście, że się uda. Co prawda nie sprawdzałem, czy będą puszczali. Mam nadzieję, że będzie wyświetlany, bo to byłoby super fajnie. Też mam E.T. na DVD, ale tylko jednopłytowe wydanie. Ja mam gro filmów, które wam pokazywałem tutaj, ja już je mam, tylko akurat sytuacja jest taka, że kupiłem sobie po raz wtóry, bo jest mnóstwo dodatków. Marcin, jakie masz nastawienie na Beetlejuice? Żadnego. Po prostu idę zobaczyć. Tim Burton ostatnimi czasy bardziej mnie rozczarowuje niż robi dobre filmy, więc idę po prostu z wolną głową. Siema wszystkim, cześć Marcin Krause, witam cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, zacznijmy od kilku słów o komiksie. Zaczniemy od Spidermana.
bo rzeczywiście możemy. Słuchajcie, jest informacja, że będzie kolejny Spider-Man i to już w 2026 roku. Tom Holland ma powrócić w tejże roli, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Proszę bardzo, już Wam udostępniam i czytamy, co tutaj się dzieje. Jest to artykuł World of Real, oczywiście przetłumaczony przy użyciu Google Translator przez jakiegoś dzieciaka z Filmwebu. Daniel Richman, specjalista od hollywoodzkich przecieków, przypomina fanom, że w przygotowaniu jest widowisko Spider-Man 4. Richman twierdzi, że Sony chce, by film trafił do kin w 2026 roku. Czy tak się stanie? Pierwotnie plan zakładał, by prace nad Spider-Manem 4 ruszyły już we wrześniu. Aktualnie jednak nic na to nie wskazuje, by było to możliwe. Jak podaje portal World of Real, studio nie ma bowiem zaakceptowanego scenariusza. Nie udało się również zakończyć procesu wyboru reżysera. Co prawda wiele razy to nie przeszkadzało studio, wystarczy przypomnieć oczywiście pierwszego Ironmana, gdzie scenariusz nie był do końca gotowy. Był natomiast reżyser, bo wiadomo, że Jon Favreau tam akurat pracował, ale nie było scenariusza gotowego. Tutaj nie włącza się nic, dobrze. Kolejnym problemem, przed którym stoi Sony, jest sława gwiazd widowiska. Szczególnie zapracowana jest Zendaya, która jesienią ma wejść na plan filmu z Robertem Pattisonem, a na 2025 rok szykuje się jej nowy sezon seriali Euphoria, a także filmu Duna Mesjasz. Jeśli wszystkie te projekty rzeczywiście będą realizowane zgodnie z harmonogramem, to Zendaya mogłaby wrócić do Spidermana dopiero w 2026 roku. Dziękuję bardzo za suba. Oczywiście nie można wykluczyć, że grana przez Zendaya postać będzie miała mniej czasu ekranowego i uda się aktorkę wyrwać na kilka dni z innego planu. Jest to o tyle prawdopodobne, że Richman wciąż upiera się przy swoich wcześniejszych rewelacjach, że Sony chce, by film zawierał elementy multiversum, co pozwoliłoby na ponowny powrót innych wersji Spidermana, panie i panowie. No oczywiście nie będę mówił, o czym jest Spider-Man bez drogi, bo chyba wszyscy pamiętamy. Też gdzieś ostatnio czytałem, chyba też właśnie na Twitterze, czy tam na Xie, jak to woli, u Richmana, że najprawdopodobniej Ned również wróci, że Ned będzie osobą, która się pojawi. Czy tak się stanie, to rzeczywiście zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, tutaj widzę, że dużo jest fajnych tematów, między innymi tutaj, co sądzisz o piractwie i tak dalej, czy polecam Terminatora Zero. Terminatora Zero i Revenge będę robił recenzję jutro, bo już go obejrzałem. W przyszłym tygodniu, panie i panowie, stuknie nam 4 lata. Kanał będzie miał 4 lata, więc jak najbardziej będziemy świętować. Będzie oczywiście, zrobimy sesję Q&A, bo musimy rzeczywiście, bo trzeba, więc będę odpowiadał Wam na wszelkiego rodzaju różne ciekawe pytania. Co jeszcze Wam powinienem zdradzić? Oczywiście muszę tylko zobaczyć, bo to dziś jest tutaj przygotowane, tylko muszę znaleźć, bo wiadomo jak to dzisiaj akurat jest i jak najbardziej. Proszę bardzo. W zeszłym tygodniu, w tym tygodniu, co ja gadam, panie i panowie, stuknęło nam 11 000 subów i jest to naprawdę świetna sprawa. Dziękuję Wam wszystkim. Widzicie, 29 dokładnie stuknęło, także jestem niezmiernie zadowolony z tego faktu, więc o tym sobie oczywiście również pogadamy. Na Facebooku też szalejecie, bo na Facebooku, gdzie oglądacie w tym momencie, jest już prawie 15 000 obserwujących. Także naprawdę jest coś pięknego i o tym wszystkim będzie za tydzień. Za tydzień nie będzie informacji o tym, co się dzieje w świecie, tylko jak najbardziej za tydzień. Kiedy następny live? Live'y są co tydzień w niedzielę o 20. Tak jak jest co tydzień w niedzielę o 20. Czy jest lato, czy jest zima, zawsze są. Dziękuję bardzo. Nie gratuluj mi, bo to pamiętajcie, że ja tylko daję tę piękną twarz, ale tutaj oprócz tego, że jestem ja, no to jest jeszcze przecież Lincoln, który montuje część materiałów. Jest między innymi Krzysiu Lesiu, który założył i prowadzi grupę na Facebooku o pięknej nazwie Marcinowe recenzje. Jest Wiktor, który założył Discorda i też go prowadzi, więc jest kilku moderatorów, którzy są, więc naprawdę brawa dla całej ekipy, a za kilka lat ta ekipa będzie liczyła 500 osób, będziemy zarabiać miliony i będziemy nadawać z Hawajów. Gratki, dziękuję bardzo. Czy znam konglomerat podcastowy? No oczywiście, że tak. Przecież Potwornicka, oprócz tego, że jest w tym momencie na Instagramie, drogi Alanie, to bodajże z miesiąc temu albo 2 miesiące temu była naszą gościową, więc możesz sobie znaleźć live, bo wszystkie live'y, które tutaj się pojawiają, jak najbardziej zostają zapisane i nie są usuwane, więc pewnie, że tak. Słuchajcie, Vinci, czyli nowy film Juliusza Machulskiego, właściwie kontynuacja Vinci. Vinci wraca po 20 latach, Juliusz Machulski kręci sequel, kogo zobaczymy na ekranie. I to mnie śmieszy tak naprawdę. I już Wam mówię czemu. Ponieważ dopiero co
powiedziałem wam, że już jest planowany kolejny Spider-Man na 2026 rok i oni już o tym mówią, a Juliusz Machulski już w tym momencie kręci ten film i my na ten temat nic nie wiemy. Dodatkowo jest to informacja nadesłana do redakcji Filmwebu, czyli nie to, że nagle gdzieś tam powiedzmy było. Naprawdę my bardzo kulejemy, jeżeli chodzi o takiego rodzaju informacje. No ale lecimy dalej. Słuchajcie, jak już mówiłem wcześniej, informacja nadesłana. W Krakowie rozpoczęły się zdjęcia do drugiej części komedii sensacyjnej Vinci z 2004 roku. Juliusz Machulski ponownie przeniesie widzów w świat sztuki, intrygi i brawurowych kradzieży. W kontynuacji pojawią się zarówno znane postacie, jak i nowi bohaterowie. Twórcy zapewniają, że będą zaskakujące wątki. Na ekranie powróci Robert Więckiewicz jako Cuma, Borys Szyc w roli Szerszenia i Kamila Bar grająca Magdę. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie. Co wiemy o fabule? Proszę bardzo. Fabuła Vinci 2 jest bezpośrednią kontynuacją kultowej komedii. Czy to jest kultowa? Dajcie znać, czy według was Vinci to jest kultowa komedia kryminalna. Akcja rozpoczyna się w 2024 roku. Jak to jest bezpośrednia kontynuacja, jak akcja się toczy 20 lat później? Co oni pieszą? Akcja rozpoczyna się w 2024 roku. Cuma, eks-złodziej sztuki, spędza emeryturę na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii u boku żony Hiszpanki Carmen. Odwiedza go stary znajomy paser chudy, w tej roli Mirosław Haniszewski, były współpracownik Grubego, proponując kolejny skok w Polsce. Cuma na początku odmawia, ale Carmen mobilizuje go do wyjazdu i Cuma ląduje w Krakowie. Także rzeczywiście jest nie najgorzej. Na miejscu okazuje się, że Chud zdążył już powierzyć skok parze złodziei z młodszego pokolenia. Cuma, odrzucony i ośmieszony przez Chudego, chce mu przeszkodzić w przygotowaniu skoku, ale najpierw musi się dowiedzieć, jakie dzieło sztuki jest stawką w ich grze. No, czyli rzeczywiście będzie zawodowo. Na ekranie Robert Więckiewicz, Borys Szyc, Kamila Bar, Marcin Dorociński, Ilona Ostrowska, Łukasz Simlat, pięknie, Łukasza Simlata uwielbiam, Krzysztof Stelmaszczyk i wielu, wielu innych. No super, bardzo mnie to cieszy, tylko no mówię, szkoda, że dopiero teraz się o tym dowiadujemy, że już się film kręci. No ja bym wolał wiedzieć o tym wcześniej, bo można byłoby rzeczywiście coś ciekawego zrobić. Wiktor Z dla mnie nie jest kultowa, a dla Dariusza jest kultowa, czyli takie 50-50 i po her bacie. Kiedy zakładamy dom ekipy Marcinowych recenzji? Nie wiem, zobaczymy, panie i panowie, zobaczymy, czy coś takiego jest potrzebne. W ogóle coś tam przebąkiwaliście o tym, że chcielibyście jakiś zlot fanów zrobić. Może coś takiego będzie za czas jakiś. Pożyjemy, uwidzimy. Słuchajcie, to mogą być jaja. Mowa oczywiście o filmie Jaja w tropikach sprzed kilku lat, gdzie tam występował m.in. Jack Black, Ben Stiller, Robert Downey Jr., ponieważ planowana jest kontynuacja. Słuchajcie, planowana jest kontynuacja, a ten film, no delikatnie mówiąc, do najbardziej poprawnych politycznie nie należał. Więc zobaczymy. Znowuż artykuł World of Real. Justin Theroux, współscenarzysta Jaj w tropikach, zapowiedział, że film Bena Stillera może dostać kontynuację. Co więcej, kontynuacja! Co więcej, w drugiej części prawdopodobnie powróci Robert Downey Jr., aktor już wyraził taką chęć, który wciela się w Kirka Lazarusa, przeczulonego na swoim punkcie aktora grającego w fikcyjnym filmie w filmie. Swój entuzjazm na temat sequela wyraził też Tom Cruise, który zrobił w Jajach w tropikach furorę swoim tańcem. Także nie najgorzej. Biorąc pod uwagę, jak bardzo zmieniły się czasy i standardy dopuszczalne w kinie mainstreamowym w ostatnich latach, trudno sobie wyobrazić, jak druga część Jaj w tropikach miałaby wyglądać. Prawdopodobnie musiałby pójść zupełnie inną drogą, bo film z 2008 roku z Robertem Downey Jr. z pomalowaną na czarno twarzą na czele, oglądany dziś może wzbudzić dużo kontrowersji. I to, co bawiło jeszcze kilkanaście lat temu, obecnie może wywołać dyskomfort i zakłopotanie. Tylko i wyłącznie wśród debili, drodzy widzowie. I jak najbardziej, jeżeli ktoś ogląda film, który jest komedią i nie wie, że to jest komedia, tylko bierze to wszystko na poważnie, no to naprawdę dajcie spokój. Za chwilę się okaże, że pierwszy film dźwiękowy, czyli Śpiewak Jazz Bandu z Alem Jolsonem również jest zakazany, bo przecież Al Jolson też miał tam w ten sposób twarz pomalowaną. Ile mam filmów w swojej wersji fizycznej? Prawie 4000. Sam Downey Jr. zapytany współcześnie o scenę swojej roli sprzed lat powiedział, że negatywną falą komentarzy na temat jego Lazarusa należy zrzucić na uzależnienie społeczeństwa od pretensji. Dodał też, że ludzie urażą się dziś na wszystko. Oczywiście, że tak. Ktoś wrzucił kiedyś na Twitter zdjęcie patyka i mówi, ludzie się pokuszą o wszystko. I się okazało, że jeden mówi, to nie patyk, tylko proca, to jest nie proca, to jest kij i tak dalej, i tak dalej. Ben Stiller natomiast odmówił w zeszłym roku przeprosin na film i bardzo dobrze. Powiedział wówczas, że niczego nie żałuje,
czy ponownie stanie więc za kamerą? Chyba przed kamerą. Chociaż Ben Stiller za kamerą i przed kamerą, tak może być tutaj. Choć Toro zapewnił, że już myśli o fabule, jak na razie projekt jest ściśle tajny. No słuchajcie, ja bym był jak najbardziej za, no dobrze wiecie, że uwielbiam takie głupoty jak Jaja w tropikach, jak chociażby filmy braci Marx, Mela Brooksa, gdzie nie było naprawdę świętości, śmiano się z wszystkiego, a jeżeli przecież pamiętacie chociażby Płonące siodła, no to tam po prostu naprawdę od wszystkim, od prawa do lewa, wszelkiego rodzaju kolory, wszelkiego rodzaju orientacje, wszystko było rzeczywiście grane i nie ma problemu. Dawaj, zrób zlot na live, na żywo, aby każdy mógł wejść na chwilę i pogadać z tobą. A zobaczymy, co się będzie działo. Mówię, za tydzień będzie, mam nadzieję, ciekawie, będzie się dużo działo. Zrobimy Q&A, bo widzę, że jest tutaj Alan, Drozd, jest Alex, dużo tutaj pytań. Ja wiem, chłopaki, że pewnie byście chcieli odpowiedzieć, ale raczej próbujemy trzymać się scenariusza, póki co jakkolwiek by to nie zabrzmiało, więc za tydzień będziemy sobie gadać, będziemy pokazywać filmów, bo tutaj jest pytanie, tylko powiem, mam prawie 4000 i obiecałem wam, chyba brakuje jakieś 200. Jak będzie 4000, to zrobimy kolejny live, gdzie pokażę wam dokładnie, przedstawię wszystkie moje filmy. No mówię, taki live będzie trwał pewnie tak jak zawsze, około 4-5 godzin, bo tego jest dużo, tego jest bardzo dużo. Więc rzeczywiście jakoś tak to będzie. A czego ma żałować? Jezu, do czego to doszło, że ktoś się ma wstydzić za komedię, którą nakręcił ludzie. Zrobił film, słuchajcie, film zarobił, film się spodobał, innym nie. No, nie bardzo, naprawdę nie bardzo ogarniam. Mnóstwo ludzi się może o to obrazić? Pewnie, że mogą się obrazić, no jak najbardziej, ale kurczę, jeżeli się obrażasz, bo nie rozumiesz, to jest na takiej zasadzie, że powiedzmy, kogo na przykład niespecjalnie, załóżmy, Zenek Martyniuk gra koncert. Nie chcę słuchać disco polo, nie idę na koncert Zenka Martyniuka. Proste. Nie ma z tym. Chcę obejrzeć koncert Rammsteina, po raz wtóry oczywiście sobie pójdę, bo to mnie interesuje. I tak samo jest z filmem. Nie chcesz tego filmu oglądać, to nie idziesz do kina, nie kupujesz biletu, to nie jest nagle tak, że proszę bardzo, dostajesz przed oczy, patrzcie, co piszesz komentarz, patrz. No nie, to jest po prostu logika. A to, że ludzie, wiesz, zasada Madonny, która już w latach 80. mówiła, nieważne co o tobie mówią, byle mówili i dobrze zapisali nazwisko albo podali, więc coś rzeczywiście w tym jest. Szczęść Boże, nazywam się Grażyna Żołądek, mam lat 63. Dziś chcę porozmawiać na temat młodzieży, która przeklina. Bardzo mi przykro, pani Grażyno, ale dzisiaj na temat młodzieży, która przeklina, nie będziemy rozmawiali. Marcinie, czy widziałeś zwiastun Sonika 3? Nie widziałem. Ostatnio kilka dni siedziałem i oglądałem dużo filmów dokumentalnych. Ostatnie przedstawienie filmów jest najpopularniejszym live'em na kanale. Tak? Aż nawet sprawdzimy. Proszę bardzo, widzisz? To widzę, że nie tylko ja sprawdzam od czasu do czasu statystyki, ale wy też na żywo. Popatrzmy wyświetlenia. Sekundkę, niech się załaduje. Faktycznie, aż nawet wam pokażę. Aż nawet wam, panie i panowie, pokażę. Gdzie to jest okno? A jest tutaj, proszę bardzo. No jest, 2377 wyświetleń. Drugi jest live z kiedyś Kocham Kino, teraz z Halfishem, 2600. I potem mamy najgorsze filmy świata z Galerianem Horroru, potem najlepsze horrory z Galerią, no i potem jest mój roast, a potem jest Terminator, co poszło nie tak, czyli rozmowa z Szymonem z kanału Język Filmu, z którym, panie i panowie, już 15 września się spotkamy i pogadamy o Terminatorze Zero i o tym, dlaczego James Cameron pisze scenariusz do kolejnego filmu w serii, więc jak najbardziej nie ma sprawy. Więc w porządku. Dobra, lecimy dalej, bo tematów jest jeszcze sporo. Rzeczywiście coś tutaj się dzieje. Proszę bardzo. Tak, w porządku. Tylko panie i panowie, przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy, co tam w Chorym Łudzie. Gadamy sobie o filmach, gadamy sobie o tym, co tam się dzieje, co się kręci i tak dalej, panie i panowie, i tak dalej. Jak chcesz być, drogi widzu, na bieżąco, daj suba, włącz dzwonek, zapiszę wszystko, patrz, i to znowuż jest przekręcone. Po prostu koszmar dzisiaj. Koszmar, no ale tak jakoś jest. Słuchajcie, Anthony Hopkins będzie nowym doktorem Moreau. Kto pamięta ten film z lat 90., to dokładnie wie, czego się możemy spodziewać. No było słabo albo źle. No ale tutaj rzeczywiście jest tak, jak jest. Anthony Hopkins nowym doktorem Moreau. Co wiemy o Eyes in the Trees, czyli Oczy w drzewach? Chyba nie będzie takiego polskiego tytułu. Jest to artykuł Deadline, panie i panowie.
Jonathan Rhys-Meyers, Ashley Greene, Thomas Kretschmann i Preya Lundberg dołączyli do obsady thrillera sci-fi Eyes in the Trees. Jego gwiazdą będzie Anthony Hopkins. Panie i panowie, proszę bardzo, mamy te gwiazdy. Za sterami Eyes in the Trees stoi Timothy Woodward Jr., który będzie pracował na podstawie scenariusza autorstwa B. Harrisona Smitha, Mike'a Manigana i Dominika Burnsa. Film zapowiadany jest jako nowoczesna reinterpretacja Wyspy doktora Moreau H.G. Wellsa. Powieść ta już kilkakrotnie była przenoszona na ekran w roli szalonego naukowca, który na odosobnionej wyspie prowadził niemoralny eksperyment. Mogliśmy zobaczyć już Charlesa Latona z 1932 roku, Barta Lancastera z 1977 i Marlona Brando z 1996 roku, która pogrzebała karierę Richarda Stanleya. Zdjęcia do nowej wersji mają powstać w Tajlandii, start produkcji jeszcze w tym roku. No okej, zobaczymy. W Eyes in the Trees Jonathan Rhys-Meyers i Ashley Greene wcielą się w Vince'a Henoya i Channinga parą dziennikarzy, których łączą nie tylko więzy zawodowe, ale i romantyczna przeszłość. Udają się oni z kamerami wideo do odosobnionego lasu w sercu ulokowanej u wybrzeży Tajlandii Mantou, zwanej przez lokalnych mieszkańców Wyspą Śmierci. Głoszą, że w miejscu tam odbywają się tajne medyczne eksperymenty prowadzone przez tajemniczego doktora Addisa. Ja przeczytać Adidasa. Doktora Addisa, w tej roli oczywiście Anthony Hopkins. Wkrótce przybysze odkrywają przerażającą prawdę, a ich sprawa zmienia się w walkę o przetrwanie stawką solotu tego gatunku Homo sapiens. No więc rzeczywiście jest grubo. Z sekundkę tutaj muszę pewne rzeczy sam wyjaśnić, bo widać, że pewni ludzie o pewnych rzeczach nie pamiętają. Jakiś czas temu oglądałem, panie i panowie, czytałem bardzo do widzenia. Jakiś czas temu, panie i panowie, czytałem biografię Rona Perlmana, który w tym filmie jak najbardziej występował i mówił, że naprawdę bardzo, bardzo to dziwnie wyglądało problemy z mikrofonem. A teraz? Głos mi szwankuje? Zawsze mi szwankuje głos. Dajcie znać, czy teraz już jest w porządku. Może jest już troszeczkę lepiej. Może jest już w porządku. I w tamtym filmie Wyspa doktora Moreau z Marlonem Brandą to po prostu były jaja kosmiczne. Marlon Brando był po prostu gwiazdą i robił co tylko chciał. Nie wychodziło to wszystkim na dobre. Tam był oczywiście Val Kilmer, Ron Perlman, Mark Dacascos. Dalej źle. Sekundkę. Dajcie znać, czy cokolwiek słychać lepiej. Ja sobie tutaj muszę w ogóle sprawdzić tego. Oki, teraz jest oki. No dobra, w porządku, fajnie, że jest. Okej, dobra, proszę bardzo. Jest włączone tutaj wszystko. Jeszcze sekundkę coś się sprawdza. Mówię, dzisiaj są wielkie problemy. No ale to już akurat nie będziemy. Zapisz. Teraz mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobra, i też rzeczywiście pewni ludzie zostali ukryci na czacie. No i tamta wersja, nie ma sprawy, pani Grażyna została wyciszona. I tylko powiem dlaczego jeszcze do pani Grażyny. Ja nie mam problemu pogadać, bo na wszystko można, jest czas i miejsce, ale ten kanał, który tutaj tworzymy wraz z grupą ponad 11 000 subskrybentów, nie jest o takich rzeczach. My mówimy o kulturze, czyli jeżeli chce ktoś pomówić o filmach, o serialach, o grach wideo, o wszystkim z tym związane, muzyka, koncerty i tak dalej, nie ma problemy. Są takie odcinki, jak będzie za tydzień i będzie to odcinek tak zwany Q&A, czyli pytania i odpowiedzi i wtedy możecie pytać o wszystko. Nie ma problemu. Możecie pytać o wszystko i jeżeli to nie jest informacja, powiedzmy, jakaś tam za bardzo prywatna, ja odpowiem na każde pytanie. Dobrze wiecie, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, więc nie ma z tym problemu, ale w pewnym momencie kiedy mówimy o rzeczach jak filmy i tak dalej, nie będę odpowiadał na takie tematy, a poza tym też nie do wszystkiego czuję się osobą kompetentną. Tutaj na Instagramie jest informacja od Miłosza. Zapraszam na mój post o Terrifierze 3, tak, rzeczywiście już niedługo, już bliżej niż dalej, panie i panowie. W każdym razie do tej wyspy doktora Moreau nie wiem, czy tak naprawdę czekam, żeby to zobaczyć. Może podejdę do tego bardziej na zasadzie ciekawostki niż jak najbardziej muszę obejrzeć, no bo to jest różnie, panie i panowie, z tym może być. Ale teraz pogadamy sobie o Gwiezdnych Wojnach.
Czy są to jacyś fani Gwiezdnych Wojen? Dawać znać, pisać, mówić, jak to jest, bo Sigourney Weaver, panie i panowie, skądinąd znana jako Ellen Ripley, potwierdza, że nowe Gwiezdne Wojny z jej udziałem powstaną, panie i panowie, i kinowy będzie to film, artykuł Deadline. A czemu ona tak mówi? Bo na tegorocznym festiwalu w Wenecji Sigourney Weaver odebrała nagrodę za całokształt kariery, panie i panowie. To wydarzenie było też okazją dla aktorki do spotkań z dziennikarzami. W rozmowie z portalem Deadline potwierdziła wcześniejsze doniesienia dotyczące jej obecności w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tutaj widzę, że Jerewanisz lubi. No i bardzo mnie to cieszy, bo akurat w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Akolita anulowany, teraz mówimy o tym. Weaver oficjalnie ogłosiła, że wystąpi w pierwszych od lat kinowych Gwiezdnych Wojnach. Znalazła się bowiem w obsadzie filmu The Mandalorian and Grogu. Gram w The Mandalorian and Grogu, powiedziała portalowi Deadline. Dopiero co po raz pierwszy spotkałem Grogu, kręcę swoje sceny teraz, zanim przyniosę się do Londynu na przedstawienia Burzy. No więc rzeczywiście tam się już kręci, słuchajcie, ona już kręci zdjęcia do, panie i panowie, i tutaj widzę, Miłosz też jest fanem, do Gwiezdnych Wojen. Niestety Weaver nie ujawniła żadnych szczegółów dotyczących fabuły filmu oraz swojej roli, co akurat chyba nikogo nie dziwi, bo przecież pamiętam też, że jakiś czas temu mieliśmy aktora, który wystąpił w serialu Andor, i on też powiedział, że trzeba podpisać tak zwany NDA, czyli Non-Disclosure Agreement. Krótko mówiąc, nie można udzielać informacji, jeśli zajmują specjalne filmy. Mandalorian i Grogu ma kontynuować wątki serialu Disney Plus The Mandalorian, którego akcja rozgrywa się kilka lat po powrocie Jedi. W miejscu znanym jako zewnętrzne rubieże. Mieszkańcy niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała nowa republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła, fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca, w tej roli Pedro Pascal. No tutaj bym polimeryzował, czy to jest Pedro Pascal, ale o tym może powiemy za czas jakiś. Jednego z Mandalorianów, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego mocą małego kosmity Grogu. Premierę zaplanowano na 22 maja 2026. Będzie to pierwszy kinowy film z serii Gwiezdne Wojny od czasów Skywalker, Odrodzenie z 2019 roku. Bardzo dobrze, bo to nie był najlepszy film. A The Mandalorian i Grogu to jeden z 4 filmów z uniwersum Gwiezdnych Wojen, nad którymi aktualnie pracuje Lucasfilm. Za sterami pozostałych produkcji stoją Sharman Obadiah-Chinoy, James Mangold i Dave Filoni, panie i panowie. Ja tutaj popatrzę, co piszecie, bo ja Sigourney Weaver uwielbiam. Nawet dzisiaj, jak na Instagramie rozmawialiśmy z Kasią o obcym Romulus, tam też było w tym filmie kilka odnośników, więc zobaczymy. Pytanie od Miusza. Będziesz robił recenzję Terrifiera 3 i czy wiesz coś na temat Piły 11? Będę robił recenzję Terrifiera 3, ponieważ pierwsze 2 części były omówione w cyklu Kultowe Horrory, a kiedy tam się coś pojawia, to już kolejne części z automatu wchodzą. Na temat Piły 11 nie sprawdzałem, ale muszę zobaczyć, muszę spytać z moim współpracownikiem, czyli Kaustafem Sinją, gdyż jest on jednym z agentów Costasa Mandelora i właśnie to dzięki niemu wiedziałem pół roku wcześniej, że Costas wystąpił w 10. Pile. Muszę zobaczyć, czy tam coś wiemy, czy coś tam wie na ten temat. Już tutaj patrzę. Jason Kruger, Alien lubię, ale Star Wars nie jestem fanem. Pewnie, że tak, może być tak, wiesz. Ktoś powie, ja lubię Gwiezdne Wojny, ale na przykład nie jestem fanem Star Treka, normalna sprawa. W ostatnim sezonie to chyba nawet nie było Pedro, on tylko podkładał głos, pisze Dariusz. Tak, tam rzeczywiście on już potwierdził, oficjalnie, nieoficjalnie, że tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie tam kaskader, aktor, a nawet aktorki się zdarzały, bo rzeczywiście tak to było, a on tam tylko i wyłącznie podkłada głos, także jego tam zbyt wiele nie ma. Ellen Ripley i Xavier Pena na jednym ekranie. Wow, no może być rzeczywiście grubo. Nie znam Huberta. Ale słuchajcie, pozostajemy cały czas w świecie sci-fi, tym razem akurat Jurassic World 4 i dobrze już wam przyznam, że od kilku części nie darzę estymą już tejże serii, bo rzeczywiście scenariusze są coraz gorsze. Jest to artykuł z Xa i Jurassic World 4, znamy tytuł i fabułę. Wytwórnia pokazała także pierwsze zdjęcia, panie i panowie, zaraz wam pokażę. Wytwórnia Universal zaprezentowała oficjalny logotyp oraz pierwsze zdjęcia wydawiska Jurassic World Rebirth. Film ze Scarlett Johansson, Jonathanem Baileyem i Maharsham Alim w rolach głównych trafi do kin 2 lipca 2025. Proszę bardzo, możemy powiększyć zdjęcie, mam nadzieję, jak najbardziej. Więc tutaj widzicie, jest Scarlett, tu jest Mahershala Ali i tylko te 2 zdjęcia mamy i tyle, nic więcej.
Akcja Jurassic World Rebirth ma się rozgrywać 5 lat po wydarzeniach z Jurassic World Dominion. Współczesny ekosystem Ziemi okazał się w dużej mierze nieprzyjazny dla dinozaurów. Te, które przetrwały, żyją w odizolowanych środowiskach równikowych o klimacie przypominającym ten, który panował na planecie w prehistorycznych czasach. 3 najpotężniejsze stworzenia są kluczem do stworzenia lekarstwa, które przyniesie nieprawdopodobne korzyści dla ludzkości. Johansen przypada rola ekspertki od operacji specjalnych Zory Bennett, która została zatrudniona do prowadzenia zespołu mającego na celu pozyskanie DNA 3 pozostających przy życiu największych gatunków dinozaurych. Ali wcieli się w partnera Zory, Duncana Duncan Kincaid. Coś mi to nazwisko mówi. Do zobaczyska, Miłosz. Bailey gra paleontologa, szkoda, że nie wzięli Rossa, doktora Henry'ego Loomis, czyżby to było jakieś nawiązanie do Billego Loomisa albo do doktora Loomisa, a Rupert Friend Martina Krebsa, przedstawiciela koncernu farmaceutycznego finansującego ekspedycję. No oczywiście tak. Philippine Welge, Bechin Selvin i Ed Skrina tworzą resztę zespołu ekipy. No słuchajcie, tak, jak najbardziej jest, no bo to trzeba odnotować, ale ja się chyba zatrzymałem, nie chcę powiedzieć na filmach Stevena Spielberga, ale na 3 Parku Jurajskim i to wszystko, bo rzeczywiście później jest już tylko źle albo gorzej. Czy oprócz Jurassic Park znasz jakieś serie opowiadające o dinozaurach warte obejrzenia? Wiesz co, no niby jest nie stricte o samych dinozaurach, ale mamy podróż do wnętrza Ziemi, tak? I to nieważne, czy mówimy tej na wesoło z Willem Ferrellem, czy tej na poważnie, więc rzeczywiście jako coś tam jest. Pamiętam, że w latach 80. na VHS-ach były takie właśnie filmy, jak niby gdzieś tam płyną, przepływają, potem są dinozaury, więc wiesz co, niespecjalnie chyba. No, podrzućcie Jurkowi, czy są jakieś filmy o dinozaurach, oprócz powiedzmy Parku Jurajskiego i Jurassic World, które warto obejrzeć. Także możesz sobie wtedy, Jurku, coś wyhaczyć, panie i panowie, ale my pozostajemy teraz, tak, przechodzimy do tego, co ja bardzo lubię, panie i panowie, no bo oczywiście nowy Predator i już się kręci. Słuchajcie, nowy Predator elegancko już w tym momencie mogę wziąć, pokazać, tutaj ciach, pach, prach, mam koszulkę oryginalną z Predatora, widać go troszeczkę, więc pogadamy sobie, panie i panowie, o nowym Predatorze, czyli o filmie Badlands. Za kamerą stanął Dan Trachtenberg, ten sam, który robił Predatora Preya. Nowy Predator coraz bliżej. Dan Trachtenberg rozpoczął zdjęcia do Badlands, podaje World of Real. Jakiś czas temu informowaliśmy, że Fede Alvarez, reżyser Obcego Romulsa, chciałby połączyć siły z Danem Trachtenbergiem i zrealizować wspólnie kolejną część serii Obcy kontra Predator. Jak najbardziej jestem bardzo zainteresowany. Tymczasem twórca Prey rozpoczyna pracę na planie Badlands, nowego filmu o bezwzględnych kosmicznych myśliwych. Nie wiem, czy to będzie tutaj, ale za chwilę zobaczymy. W każdym razie nie jest to kontynuacja Prey, panie i panowie. Tamten film powstanie, teraz póki co jest to inna historia. Jak podaje blog, sekundkę, pauza, bo tutaj będą prawa autorskie. Jak podaje blog World of Real, rozpoczęły się prace na planie nowego filmu o Predatorze. Zdjęcia mają potrwać do listopada. Stojący za starami projektu Dan Trachtenberg, który równocześnie przygotowuje sequel Prey, twierdzi, że Badlands może trafić na ekrany już w przyszłym roku. Mam nadzieję, że tym razem Disney nie popełni błędu i ten film będzie kinowy. Szczegóły fabuły oczywiście trzymane są w tajemnicy. Gwiazdą projektu jest Elle Fanning. No, mam nadzieję, że będzie fajnie. Elle Fanning zagra w Badlands, ale to jest inny artykuł. O czym opowiada Prey? No chyba nie trzeba przypominać nikomu. Jeżeli, drogi widzu, droga widzko, nie wiesz, o czym opowiada Prey, na moim kanale jest 3 materiały, czyli jest recenzja, są ciekawostki, jest tak zwany spoiler talk. Na pewno tam coś dla siebie znajdziesz. Jestem bardzo zainteresowany, bo Dan Trachtenberg dał nam w Predatorze Prey coś, czego nie mieliśmy od dawna, prawda? Sprawił, że po raz wtóry można było pokochać tego stworasa. Wiele oczywiście smaczków, tym bardziej, że dokładnie, jeżeli widzieliście mojego Predatora, no to wiecie, że jestem do żywego zainteresowany Adolinim, a tutaj troszeczkę na ten temat jest. Także ja jak najbardziej jestem za, a nawet przeciw, jak mawiał pewien prezydent. Także mam nadzieję, że będzie super, będzie dobrze. Ten film, akcja tego filmu będzie rozgrywać się w niedalekiej przyszłości. Jak już mówiłem, nie jest to kontynuacja Prey, a kontynuacja Prey będzie za czas jakiś, więc pięknie będzie.
Idę do kina na 100%, bo Prey było wybitne, bo ma być w kinach z tego co kojarzę. Aha, no to widzisz, no to super, także nie ma sprawy. Nie było filmów, na którym nie bawiłem się tak super jak na Predatorze. Predator rzeczywiście daje radę, a Jason pisze: moje propozycje to Planeta Dinozaurów, Wędrówki z bestiami, to są dokumentalne produkcje, a to oczywiście dla tutaj osoby, która szukała filmy. A ja uważam, że Fede to mesjasz Hollywood. Człowiek, któremu jak da się wolną rękę, to stworzy diament. Jak na razie za co Alvarez się nie weźmie, to zrobi złoto. No wiesz, to nie przesadzajmy, bo Obcy Romulus to nie jest złoto, to jest, wiesz, dobry film. Nie jest to, wiesz, 10 na 10, po prostu dobry, rzeczywiście zacny film. Mimo że słyszałem, że wiele osób mówi: nie podobało mi się, bo to, bo tamto. A rzeczywiście było tam trochę głupotek, o których mówię, panie i panowie, w Obcy Romulus, The Spoiler Talk. A ja głupi myślałem, że kręci drugą część swojego filmu. Nie będę kręcić drugiej części Predatora Czasu Celtów, z tego względu, że zbyt duże problemy były z prawami autorskimi i nie mam się ochoty z tym wszystkim użerać po raz wtóry, bo rzeczywiście to jest po prostu. No nie ma potrzeby, słuchajcie. Ja, panie i panowie, przypomnę, że jeszcze zostało nam do pogadania, pewnie, że tak, bo to jak wiadomo, trzeba pogadać tam w Hormudzie, o tym, że John Wick, a właściwie reżyser Johna Wicka 4 kręci nowe filmy. Alan Wake i Control dostaną kontynuację, nowe dramaty, nowe Squid Game Ameryka i premiery nowe jak najbardziej na Kanal Plus i Netflixie. A drogi widzu, droga widzko, jeżeli chcesz dołączyć i wspierać kanał, byłoby mi niezmiernie miło, tutaj proszę bardzo jest kod. To wspieranie jest przez Patronite'a, tutaj jest wspieranie przez YouTube. Możesz włączyć, kliknąć, różne platformy, ale ta sama zasadność i ta sama dostępność. Byłoby mi niezmiernie miło, bo to sprawi, że kiedyś można przejść na pełen etat i tworzyć, jak to się nazywa? Zostać twórcą treści internetowych na pełen etat. Romulus strasznie zagmatwany? Nie jest zagmatwany, tam jest zbyt dużo nawiązań, powiem ci szczerze, i kilka jest głupot, takich, które naprawdę sprawiają, że pewne rzeczy nie mają sensu. Słuchajcie, nowy projekt twórcy Johna Wick 4, o tym oczywiście mówiłem wcześniej, więc sobie teraz pogadamy. Czad Stachelski, bo o tym dżentelmenie trzeba jak najbardziej pomówić, to o nim oczywiście. Oto nowy projekt twórcy Johna Wicka 4, adaptuje serię powieści. Podaję deadline, jak tak tylko przeczytałem, to mówię: kurczę, co tym razem będzie robione? Że wiem, że Czad Stachelski będzie robił Nieśmiertelnego. Mówię, czy coś ciekawego, coś innego? Okazuje się, że twórca serii John Wick, Czad Stachelski, poszukuje swoich kolejnych projektów. Teraz przez swoją firmę produkcyjną 8711 Entertainment zapewnił prawa do telewizyjnej adaptacji cyklu powieści o Joe Ledgerze autorstwa Jonathana Mayberego. Jeżeli znacie, dajcie mi znać, co to jest. Ale zaraz tutaj przeczytamy, o czym opowiada seria powieści Joe Ledger. Tytułowy bohater powieści jest byłym żołnierzem i policjantem. Zostaje wynajęty przez tajną organizację rządową DMS, wiecie, DMS, PKP, ZUS, aby przewodzić zespołowi zajmującemu się przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym na terenie Stanów Zjednoczonych i całego świata. Dzięki nieskończonym środkom zespół używa najnowszych technologii, którymi nie może pochwalić się żadna inna grupa. Na przestrzeni książek Ledger musi radzić sobie z najróżniejszymi problemami, takimi jak wirus zmieniający ludzi w zombie czy inwazja wampirów. No, brzmi intrygująco, co prawda? Seria została rozpoczęta w 2009 roku powieścią Pacjent Zero. Kolejne książki, oczywiście są ich tytuły, są podawane elementami cyklu, są także opowiadania oraz 3 książkowe tak zwane spin-offy. Naprawdę uwielbiam serię Joe Ledger. To epicka seria pełna akcji, intryg, napięcia i tak angażujących postaci, powiedział Stachelski. Kiedy ją czytałem, od razu dostrzegłem jej filmowy potencjał. Cieszę się, że będę współpracować z Jonathanem, aby przekształcić jego książki w serial telewizyjny. No, słuchajcie, czemu nie? Jeżeli jest dobrze, jeżeli ciekawie, jeżeli jest zacnie, jak najbardziej, Wiktor, brzmi ciekawie. Serial Stachelskiego nie będzie pierwszym podejściem do ekranizacji serii. W 2010 roku stacja ABC rozpoczęła produkcję pilotażowego odcinka na podstawie Pacjenta Zero. Scenariusz napisał Javier Grillo Marcus, nigdy nie powstał. Oprócz filmu John Wick 4 i serialu Continental w świecie Johna Wicka, ostatnim projektem wyprodukowanym przez 8711 Entertainment jest wypełniona komedia Dzienna Zmiana. Jej gwiazdami byli Jamie Foxx i Dave Franco. Okej, zgadza się. Od Stachelskiego bierzemy w ciemno, bo to na pewno będzie dobry akcyjny, będzie rzeczywiście coś ciekawego, także mam nadzieję, że będzie znowu coś z mikro. No, słyszałem właśnie, że coś nie wiem naprawdę.
Dobra, już pracuję nad tym, już tutaj patrzę, czy jest w porządku. Raz, 2, 3, raz, 2, 3. Może troszeczkę głośniej tutaj damy. No nie widzicie, jakieś takie chochliki dzisiaj rzeczywiście jest pełno. Czy może podgłosić? Dajcie znać, czy jest znowu dźwięk. Wiem, brzmisz, jakbyś w pralce mówił. Już sprawdzamy, panie i panowie. Już tutaj patrzymy, co się dzieje. Mikrofon ustawienia. Sekundkę. Audio. Domyślny mikrofon. OK, jest niby w porządku. Tak, technika dzisiaj bardzo. Mikrofon Yeti, proszę bardzo, tak. Yeti stereo mikrofon. No teoretycznie jest. Dajcie znać, czy cokolwiek się zmieniło. Teraz super, tak? Teraz super podajecie. W porządku. No jakoś tak to słuchajcie, może rzeczywiście akurat mikrofon już ma kilka ładnych lat, już kupiłem go za czasów Pandemixu. Można przynajmniej pewnie wziąć i, kable wymienić. Zrobić. Będę musiał to przygotować na kolejny tydzień, kiedy mamy odcinek, rocznicowy, tak, 4 lata kanału. Słuchajcie, 4 lata tego kanału. A tylko się jeszcze pochwalę, panie i panowie, bo mówiłem wam, że tam 15, prawie jest okej. Technika coś dzisiaj nie stoi, no jakoś tak niespecjalnie, że jest już prawie 15 000 obserwujących na Facebooku. A tak w tajemnicy wam powiem, kilka jak siedzimy sobie we dwójkę, że ostatnio poczyniłem kolejnego shorta. Wiem, że nie wszyscy lubią, ale akurat to się dosyć fajnie ogląda. Kolejnego shorta na temat Roxany Węgiel, bo ona tam ślub brała i na Facebooku już jest prawie 2 miliony wyświetleń, więc rzeczywiście szalejecie. Znowu, no popatrzcie. Nie wiem. A patrzcie, a nic nie robię. Już OK, znowu, no nie wiem. Dobra, zostawimy tak jak jest. Coś się może luzuje, jakiś kabel. No wiesz, no teoretycznie możliwe, że tak się dzieje, ale mam nadzieję, że już patrzę tutaj właśnie, dobra, jest niby w porządku, będziemy patrzeć dalej. Co się może luzuje, sprawdzę sobie. Słuchajcie, lecimy dalej, bo tematów jest jeszcze kilka, a tutaj się dzieje tak, teraz kilka słów o grach wideo, bo wiem, że są fani w ogóle. Słuchajcie, czy tu są jacyś gracze? Więcej, inaczej zapytam. Na czym gracie w gry? Czy to jest konsola? Jeżeli tak, napiszę mi, czy to jest PlayStation, czy Xbox, czy może jesteście tak starym graczem jak ja i tylko i wyłącznie PC. PC dajcie rzeczywiście znać. Tutaj Jurek Piota, kolejna rzecz z Wickiem i jeszcze Stachelski to robi, zapowiada się dobra produkcja. No, w tym momencie Ballerina będzie i tam jeszcze kilka innych, także tego jest dużo. O tym mówiłem chyba tydzień albo 2 tygodnie temu, panie i panowie. Ale Alan Wake i Control doczekają się ekranizacji. Będą za nie odpowiedzialni producenci oscarowych hitów, podaje nam Variety. Hollywoodzkie studio Annapurna ogłosiło dziś, że wraz z fińskim Remedy Entertainment przygotowuje filmy, seriale i projekty audiowizualne oparte na 2 popularnych grach wideo: Alan Wake oraz Control. Firmy współpracują również przy powstaniu gry Control 2. W Remedy skupiamy się na tym, co umiemy najlepiej: tworzeniu definiujących branżę gier wideo, które przyniosły nam światowe uznanie. Teraz nadszedł czas, aby rozszerzyć zasięg uwielbianych przez graczy serii Remedy na jeszcze szerszą globalną publiczność poprzez filmy, telewizję i inne media. W Annapurnie znaleźliśmy doskonałego partnera, który podziela naszą ambicję i pasję do tworzenia immersyjnych opowieści. Ciekawe co na to chłopaki z portalu Immersja. Jesteśmy podekscytowani, gdy widzimy, że dzięki tej unikalnej umowie światy i postaci, które stworzyliśmy, przenoszą się do nowych mediów. No okej, w porządeczku. Tutaj widzę, że jest tylko PC, a tutaj PS5. No ja rzeczywiście najczęściej gram albo właśnie na komputerze, a jak się już zdarzy na konsoli, to mamy PS4. Wydany w 2010 roku Alan Wake pozwala graczom wcielić się w postać pisarza, który wraz z żoną wyrusza do spokojnego miasteczka oddalonego od wielkich metropolii. Bohater nie dostaje jednak szansy na relaks i odpoczynek, ponieważ jego żona zostaje uprowadzona, a on sam staje się świadkiem potwornych wydarzeń rodem z najgorszych koszmarów. A to musi być pauza? Nie, jest zapauzowana, dobrze. Control z 2019 roku koncentruje się na Federalnym Biurze Kontroli tajnej agencji rządu USA, odpowiedzialnej za badanie zjawisk paranormalnych. Gracze wcielają się w Jessie Faden, nową szefową biur. Wraz z nią eksplorują najstarszy dom, siedzibę FBC w Nowym Jorku. Wykorzystując potężne zdolności, starają się pokonać groźnego wroga znanego jako Sick. W
portfolio Annapurny znajdziemy takie głośne tytuły jak Mistrz, Wróg numer 1, Spring Breakers, Ona, American Hustle, Nić Widmo oraz Vice. No słuchajcie, super. No, jeżeli dobrze wiecie, że dobrze zrobionych ekranizacji gier wideo nam brakuje, bo kiedyś poczyniłem co prawda 2 listy, 2 filmy, jeden 10 najlepszych ekranizacji gier wideo i drugi 10 najgorszych, tylko to wam zdradzę, że w tych 10 najgorszych króluje chyba prawie w połowie filmów Uwe Boll, więc jak zobaczycie coś Uwe Bolla, to odpuśćcie sobie. A ja bardzo lubię ekranizację. Dopiero coś było pytanie o Sonika 3. No wiadomo, że na podstawie gry Segi. Także w porządku. Mortal Kombat druga część też gdzieś tam jest w przygotowaniu, więc coś się dzieje. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie dobrze. Nie zawsze to wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Wystarczy przecież wspomnieć Borderlands, gdzie po prostu studio się wmieszało i sprawili, że dobry, powiedzmy, dobry film Eli Roffa został pocięty, zostały zrobione dokrętki i wyszło dokładnie z tego to, co się można było spodziewać. No, tak to jakoś, panie i panowie, tak to jakoś jest. Sonic 3 i Minecraft są w drodze. Tak, no nawet wrzuciłem, to mi Wiktor wspomniał, że o Minecrafcie nie wspomniałem, ale wrzuciłem informację o tym, jakie produkcje są na przyszły rok zapowiedziane. Więc słuchajcie, to teraz będzie hardcore, bo Squid Game America w drodze. Dobrze wiemy przecież, że Amerykanie nie lubią czytać, tak? Jeżeli jest coś po koreańsku, no to niespecjalnie. W ogóle jeżeli coś jest nie po angielsku, nie po amerykańsku angielsku, to jest właśnie ważna sprawa. To musi być zmienione. Dobrze znamy oczywiście tego wszelkiego rodzaju koreańskie, azjatyckie straszaki, które były przerabiane tylko i wyłącznie po to, żeby sprzedać. No ale słuchajcie, co w tym jest najbardziej smutnego, to to, że za tę produkcję odpowiedzialny będzie David Fincher. A my dobrze znamy go, że on potrafi zrobić ciekawe kino. W każdym razie David Fincher wybrał swój kolejny projekt, to Squid Game America. Podaje nam po raz wtóry World of Real. Wszystko wskazuje na to, że David Fincher jest już gotowy do realizacji kolejnego projektu dla platformy Netflix. I nie jest to prequel Chinatown, choć ten projekt jest już gotowy do realizacji i mógłby powstać w każdej chwili. Sekundkę, przepukam gardziółko. Zamiast tego Fincher zrobi remake koreańskiego hitu Squid Game. Właściwie równie dobrze mógłbym dać ten materiał w cyklu po jaką cholerę, no ale niech tak będzie. Oficjalnie projekt pod tytułem Squid Game America nie istnieje. Netflix nigdy nie potwierdził, że chce anglojęzycznego remake'u jednego ze swoich największych przebojów. Jednak plotki o tym, że Fincher chce go nakręcić, krążą po sieci już od dłuższego czasu. Jak podawało w czerwcu The Playlist, Fincher zainteresował się Squid Game tuż po tym, jak serial eksplodował na platformie Netflix. Wybrał nawet scenarzystę, jest to Dennis Kelly, twórca brytyjskiej Utopii. Fincher chce pracować z Kellym od lat, to on pisał scenariusz niezrealizowanego sequela. Kontynuacja! World War Z. Później panowie pracowali nad amerykańską wersją Utopii wraz z Gillian Flynn. Ten projekt ostatecznie powstał, ale bez udziału Finchera. Czy prequel Chinatown powstanie? Wiadomo, Chinatown Romana Polańskiego, który otrzymał kontynuację realizowaną, wyreżyserowaną przez kogo? Przez Jacka Nicholsona oczywiście, 2 Jake'ów. To nie koniec złych wiadomości dla tych, którzy chcieli zobaczyć, jak David Fincher radzi sobie ze świetnym uwiecznionym przez Romana Polańskiego. Światem uwiecznionym, no jednak, ja też nie tylko mikrofon dzisiaj nie działa. Portal World of Real sugeruje, że jeśli z jakichś powodów Squid Game America nie ruszy w najbliższym czasie, to kolejnym tytułem na liście priorytetów nie jest wcale serialowy prequel Chinatown, dużo większe szanse na realizację ma film Strangers. Okej. To ten film ma być remake'iem Nieznajomych z pociągu, czyli to, co wam pokazywałem, Alfreda Hitchcocka. Fincher marzy o jego realizacji od 2015 roku. Wtedy miał go zrealizować wspólnie z Benem Affleckiem i Gillian Flynn. Nie udało się, jednak w kwietniu tego roku pojawiły się nowe doniesienia sugerujące, że Fincher chce wykorzystać swoją umowę z Netflixem do realizacji filmu. Trochę słabe to dla mnie, że taki twórca jak David Fincher, który zrobił w swoim życiu kilka fajnych filmów, postanawia robić sequele, prequele, triquele, a nie rzeczywiście coś oryginalnego. No bo Squid Game America to nic innego jak amerykańska wersja filmu koreańskiego. Ma być prequel Chinatown i też nowa wersja Nieznajomych z pociągu Alfreda Hitchcocka. Czy rzeczywiście nie ma już w tym momencie w Hollywoodzie dobrych, ciekawych scenariuszy, które można byłoby obejrzeć? No nie wiem.
Tak, już niedługo, w tym momencie już druga część w drodze. Za niedługo drugi sezon, więc Amerykanie mogą sobie płakać. No, jakoś tak to rzeczywiście jest, że wiesz, pewnie będą chcieli coś na ten temat zrobić, a czy to jest na takiej zasadzie, wiesz, okej, teraz zrobimy drugi sezon, to przy okazji wpuśćmy film za czas jakiś, żeby cały czas ten kołowrotek się kręcił? Zobaczymy, jak to będzie, panie i panowie, z tym wszystkim wyglądało. Co mamy dalej? Tak, proszę bardzo, zaczniemy od tego, skoro jesteśmy przy Netflixie, to pogadamy o tym, że Netflix podnosi cenę abonamentu. Panie i panowie, są horrory, co? Specjalnie nie będę czytał tego słowa tutaj, bo pamiętam, że jakiś czas temu podałem informację, tam ze 2 lata temu, czy tam z rok temu, że właśnie Netflix to robi i okazało się, że dostałem jakieś tam ostrzeżenie na Facebooku. W każdym razie Netflix wierzy, że wydacie na platformę więcej kasy. Podwyżka abonamentu, żeby się nie było. Wirtualnemedia.pl. Stało się. Po 3 latach platforma Netflix podniosła ceny pakietów w Polsce. Za przywilej oglądania produkcji Netflixa Polacy muszą teraz zapłacić o 11 do 13% więcej. Słuchajcie, no walnie nas po kieszeni. Albo pamiętajcie, to nie jest tak, że Netflix podnosi, bo jeżeli Netflix podniesie, to nagle potem podniesie Disney, to podniesie potem Amazon, Max i tak dalej, i tak dalej. Podwyżka abonamentu nastąpiła wczoraj, jednak zacznie obowiązywać od nowego okresu rozliczeniowego. Każdy posiadacz płatnego konta na Netflixie zostanie o tym poinformowany mailowo. Za możliwość oglądania takich produkcji jak Pierwszaki, Związek, Rebel Moon to jest dopiero badziewie, czy Decameron, teraz zapłacicie. Pakiet podstawowy, panie i panowie, 33 zł, podwyżka o 4. Pakiet standard 49 zł, podwyżka o 6. I pakiet premium 67 zł, podwyżka o 7 złociszy. Użytkownicy platform streamingowych w Polsce muszą przygotować się na sezon podwyżek. Netflix nie jest bowiem jedyną usługą VOD, która wprowadza nowy, wyższy cennik. Zmiany zapowiedziała już platforma Disney+. Mówiłem. Tam podwyżki wejdą w życie za miesiąc z początkiem października. Więc słuchajcie, no ktoś mi powie, 6 zł to nie jest nic. No ale na przykład jeżeli tak jak ja opłacacie 3 pakiety, no to na przykład może się z tego nagle zrobić 20-30 zł, a potem może być rzeczywiście drożej, a żeby przynajmniej te produkcje były jakościowo, no przywilej oglądania Rebel Moon, przecież to było badziewie, nawet teraz tej wersji reżyserskiej nawet patykiem nie chcę tknąć, bo to po prostu masakra. W przyszłym tygodniu pewnie pojawi się recenzja The Union, czy tam Związek, filmu z Markiem Wahlbergiem i Halle Berry, to też jest takie słabe, że po prostu szkoda gadać, no ale za przywilej, jaki przywilej? To żaden przywilej oglądać ich produkcję, przywilej to może napisać HBO, a nie Netflix, no widzisz. Z jednej strony podwyżki nie są dużo, kilka złotych, więc, ale z drugiej strony jak jeden zacznie, to wszyscy nie mogą być gorsi. No oczywiście, że tak. I potem to wiesz, to będzie i coraz więcej, i coraz więcej. Pamiętajcie, że kiedyś chyba Krzysiu Lesiu wyliczył, to jest strasznie dużo pieniędzy naprawdę, trzeba było miesięcznie wydawać, jeżeli te wszystkie rzeczy się ogarnie. Co do Disneya, to zastanawiam się, czy nie zrezygnować. Najgorzej rozwija się ta platforma i słabo działa. Ostatnio tylko Prey, to było coś dobrego, ostatnio słabo. No moje dzieciaki oglądają Disneya, też miałem akurat jakąś taką promocję, że chyba przez rok mieliśmy za darmo i teraz jest pół ceny czy jakoś tak, więc się opłaca póki co, ale no możliwe, że jak to potem się pokończy, no to stwierdzimy, kurczę, no to jednak, że za drogo jest i tam nie ma nic intrygującego, interesującego, co najwyżej będę wykupywał na konkretne produkcje, prawda? Słuchajcie, zostaniemy przy Netflixie. Tak, zostaniemy przy Netflixie. Wrześniowe nowości. Nie będę omawiał wszystkich, tylko te najciekawsze, panie i panowie. Jakie filmy, seriale? Proszę bardzo. Jakby wam coś wpadło w oko, mówcie, powiemy o nim troszeczkę więcej. 5 września wieczór kawalerski. Pan młody i jego kumple jadą do Las Vegas w poszukiwaniu grzechu, pokus, ale wieczór kawalerski wymyka się spod kontroli, gdy nagle się pojawiają uzbrojony gangster. Polski film, jeżeli to wam pachnie jak Kac Vegas, Kac Wawa, Kac coś tam, no to wiadomo, że tak to musi oczywiście być. Apollo 13, walka o przetrwanie, dokument, panie i panowie, zaledwie 9 miesięcy po tym, jak Neil Armstrong postanowił stopę na Księżycu, NASA musiała zmierzyć się z potężnym kryzysem. Pamiętacie film? Pamiętamy. No to oczywiście teraz jest dokument. Para idealna, czyli dramat kryminał z Nicole Kidman i Dakotą Fanning. Można sobie jak najbardziej zobaczyć już. Od 6 września Rebel Ridge, panie i panowie, thriller akcji z Donem Johnsonem. No tego jeszcze nie grali, ale jeżeli lubicie, to czemu nie? Można byłoby sobie skorzystać i zobaczyć. 8 września, pojutrze, panie i panowie, film sprzed 20 lat, 2004 rok.
Jest to film w reżyserii Rolanda Emmericha. To jest ten facet między innymi od Uniwersalnego Żołnierza, od Gwiezdnych Wrót albo od Godzilli, więc jak najbardziej, a mam to chyba na DVD. Nie. Ulubiony film kino recenzji tutaj obecnych i Madame Perfumeli Welkasi, czyli Nope, panie i panowie. Film, który poróżnił ludzi, bo albo się go lubi, albo po prostu masakra. Recenzja już była na kanale? Słuchajcie, ja nawet nie pamiętam, co ja wrzucam. Ty, aż nawet sprawdzę, bo się może okazać, że rzeczywiście się jeszcze zabiorę za robienie recenzji, a tutaj się okaże, że nie potrzeba. Ty, faktycznie wrzuciłem i to przedwczoraj. No popatrzcie, no widzicie. No to dostaniecie coś innego, bo mnóstwo tych rzeczy ostatnimi czasy oglądam. Lecimy dalej. 11 września wjedzie Bokser, panie i panowie, polski dramat. Obawiając się powtórzenia błędów swojego ojca, obiecujący młody bokser ucieka z komunistycznej Polski, podążając za swoimi marzeniami, za największym pieściarzem w historii. No więc brzmi ciekawie, obiecująco. Emily w Paryżu, czyli to jest jak najbardziej, z tego co pamiętam, chyba serial, tak, troszeczkę już trwa. Wyspa miliarderów. Bezwzględna właścicielka norweskiej hodowli ryb planuje wrogie przejęcie lokalnego rywala, aby zostać największym producentem łososia na świecie. No, brzmi intrygująco. Jeżeli to będzie zrobione z przymrużeniem oka, to pewnie tak. Brzydcy, Uglies. Przygodowy sci-fi dla młodzieży. No, ja młodzieżą nie jestem. Co tutaj mamy dalej? Koreański jakiś film, tak? Funkcjonariusz z czarnym psem. Film akcji opowiadający historię Lee Jun-do, młodego, utalentowanego mistrza sztuk walki, który rozpoczyna nową pracę u boku kuratora sądowego Kim Sun-mina. Jako oficer bojownik ma za zadanie monitorować przestępców, zapobiegać przestępstwom i je zwalczać. No i w porządku. Akurat Azjaci raczej dobre kino robią. Co dalej przyszłość oczami Billa Gatesa, czyli Dokument. No wiadomo, pewnie coś troszkę o świecie. Królowa Łotrów, panie i panowie. Dramat sportowy. Czemu by nie? Można. Dahmer, potwór, historia Jeffrey'ego Dahmera oczywiście. No to w tym momencie wjeżdża. A mi się wydawało, że to było, ale to jest chyba właśnie z platformy z Maxa, tam z HBO, więc tutaj tym razem. Zmierzch bogów, czyli Zack Snyder zaprasza na Zmierzch bogów. Odważny i spektakularny serial animowany. Czy damy się nabrać, panie i panowie, tym razem na kolejną produkcję Zacka Snydera po Rebel Moon? No, z tym może być różnie. Jego 3 córki, czyli dramat, panie i panowie, z Elizabeth Olsen. Można obejrzeć 23 września Hitman z Timothy Olifantem, beznadziejna ekranizacja gry, więc jeżeli nie widzieliście, sobie darujcie. Zresztą Hitman tak naprawdę do tej pory nie ma dobrych ekranizacji, ma jedną ok, a ta jest delikatnie mówiąc słaba. A uwierzcie mi, ja uwielbiam Hitmana, od kiedy grałem w pierwszą część, czyli Agent 47, wiele lat temu. Rozwodnicy, czyli dramat, komedia, Magdalena Popławska i Wojciech Mecwaldowski w rolach głównych. Mężczyzna imieniem Otto z Tomem Hanksem, film, który przeszedł tak naprawdę bez echa. A widzicie, dramat, komedia. Wściekły na cały świat i zmęczony żałobą emeryt planuje własną śmierć, ale zmienia plany, gdy w jego sąsiedztwie pojawia się pełna życia młoda rodzina. 29 września Dungeons and Dragons, złodziejski horror. Aha, tu się pokazuje moja ocena przy okazji. 8, ok, w porządku. No tak, bo jestem zalogowany. Albo nie jestem zalogowany. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o filmy, panie i panowie. No okej, niech tak będzie z Netflixem, ale lecimy dalej, bo tutaj się, ale się piszecie, już tutaj patrzę, co piszecie. Ja teraz nie potrafię niczego ściągnąć z neta, szacunek dla twórców. No widzisz, kocham te komentarze Marcina, po prostu genialnie. Kiedyś wezmę je wszystkie, powycinam i zrobię z tego taką długą składankę i wszystkie złoto. No rzeczywiście tak to jakoś jest, popieram. Ja ostatnio ktoś mi to przysłał właśnie, jakiś tam ktoś zrobił taki miks live'ów z Instagrama i tam jest chyba 4 godziny po prostu live, no ale raz Marcin zrobił recenzję 30-minutową bez dźwięku i się zdenerwował. Teraz by drugi raz nagrywał recenzję i znowu by się zdenerwował. Pamiętam, to była nie Anabel, to było też o lalce. Megan, tak, jak najbardziej. Jeszcze we wrześniu kontynuacja Potwora z Gyeonggon, czy jak się tam pisze, na Netflixie świetny serial. No widzisz, ja akurat z serialami mówiłem, jestem na bakier. Marcin, jeszcze nie wiem, czy to poruszy dzisiaj, ale powstaje niezależny film biograficzny o karierze reżyserskiej Marcina. Scenariusz Wiktor Z i ma licznik 6 stron. Proszę bardzo, super. Super.
Szkoda, że mężczyzna nie zaistniał. Fajny film, taki do obejrzenia po pracy w piątek. Wiesz co, no jest kilka takich filmów. Inna produkcja, która też tak przeszła bez echa według mnie, kilka lat ma film. Stulatek, który uciekł przez okno i zniknął. Świetnie, naprawdę. To troszeczkę jest w podobie do Foresta Gumpa. Rzeczywiście tak to jakoś się ogląda. No a akurat niestety przeszło i nikt o tym nie mówił, a szkoda, bo rzeczywiście film w miarę zacny. Słuchajcie, wrześniowe nowości Kanal Plus tym razem, więc sobie zostaniemy chwilę przy nich. Wrzesień w Kanal Plus Online. Co tutaj mamy, panie i panowie? Wrzesień w Kanal Plus Online zaczyna się od jednego z największych kinowych przebojów filmów sezonu 2023. No to zobaczmy, co tutaj możemy zobaczyć. Oj, oj, oj. 1 września, panie i panowie, Poprzednie życie. Co by było, gdyby, pyta w swoim debiutanckim filmie Celine Song, co by było, gdyby para bohaterów nie rozdzielił los? No, wiadomo, my lubimy gdybacie. Co by było, gdyby? Dalej, Tyle co nic, 11 września oczywiście, kolejna polska produkcja. Cudowny chłopak, biały ptak. Kontynuacja Cudownego ptaka z 17 roku. Opowieść o odkupieniu, przepracowaniu winy, o tym, że każdy, kto ma w sercu życzliwość i jest skłonny do refleksji, zasługuje na drugą szansę. No pewnie, że tak. Trzej muszkieterowie Milady, no to już nie brzmi za dobrze, ale to już od 8 września będzie można zobaczyć. Lęk, panie i panowie, 25 września, polska produkcja z Magdaleną Cielecką, która została nagrodzona Orłem za tenże film, więc trzeba pewnie zobaczyć. To lecimy dalej. Tutaj słowo jest, którego nie będę czytał. Policjant, panie i panowie, sezon 2 od 5 września, w każdy czwartek po jednym odcinku. Więc jeżeli znacie ten serial z Martinem Freemanem w roli głównej, no to jak najbardziej możecie sobie śmignąć i zobaczyć. I to tyle, bo wiadomo, że akurat Kanal Plus Online niespecjalnie dużo rzeczy wrzuca. Oni raczej stawiają na jakość, na ilość. Chociaż tutaj jest z tym naprawdę też różnie. Słuchajcie, po jaką cholerę cykl, który no chyba samo się wyjaśnia. Nie wydaje mi się, że trzeba tutaj cokolwiek się rozwodzić o co, gdzie, jak i kiedy, ale tym razem, panie i panowie, po jaką cholerę? Nie wiem, nie mam pojęcia, znaczy wiem, chodzi o kasę po prostu, bo pamiętacie film La Bamba? Nie ma problemu, będzie nowa wersja, podaje nam Variety. Muzyczny film biograficzny La Bamba z 1987 roku doczeka się remake'u. W projekt zaangażowało się studio Sony oraz reżyser oryginału Luis Valdez. No, nie jestem zadowolony. La Bamba to była biografią Richego Valenza, wielkiej gwiazdy muzyki rozrywkowej z lat 50. ubiegłego wieku. Pochodził z rodziny meksykańskich imigrantów, muzyką interesował się już jako małe dziecko. Jego miłość do muzyki wspierał ojciec. Valens był samoukiem o wielkim talencie, który odkryty został, gdy miał 17 lat. W ciągu kilku miesięcy wydał kilka hitów: Come On, Let's Go, Donna i La Bamba, panie i panowie. Oczywiście jego kariera została przerwana w dramatycznych okolicznościach. W 1959 roku zginął w katastrofie lotniczej, w której śmierć ponieśli również Buddy Holly i J.P. Richardson. Media nazwały to wydarzenie dniem, w którym umarła muzyka. I La Bamba, wprowadzona do kin w 1987 roku, okazała się kinowym przebojem. Film otrzymał również nominację do Złotego Globu, przyniosła też sławę grającemu Valenza Lou Diamondowi Phillipsowi, dla którego była to pierwsza duża rola w karierze. Genialna, naprawdę genialna rola. O nowej wersji na razie niewiele wiadomo. Reżyser oryginału Luis Valdez będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego. Fabułę opracowuje nominowany do Oscara za scenariusz Dzienników motocyklowych Jose Rivera. No, jestem bardzo zniesmaczony, bo ten film się nie zestarzał. No, muzyka jest w porządku, wiadomo, tam Los Lobos między innymi tworzyło, więc po jaką, naprawdę, no nie bardzo ogarniam, po co to jest. No ale dobrze wiecie, że jak nie wiecie, o co chodzi, to jest kasa, to chodzi o kasę, misiu kasa i to wszystko. No i dziękuję bardzo. I krótko mówiąc, czy zrobię recenzję Kingdom of the Planet of the Apes? Nie wiem, nie mam pojęcia. Inaczej, filmy mam jak najbardziej, bo nawet nie wiem, czy wam pokazywałem tutaj, czy to w zeszłym tygodniu. W każdym razie rzeczywiście ten film jest zrobiony, zakupiony, mam go na DVD, więc pewnie czemu nie? Jeżeli czas pozwoli, to można byłoby sobie to ogarnąć. Słuchajcie, i teraz jeszcze przyszła pora na shorty, ale nie będą to oczywiście krótkie filmiki, tylko krótkie informacje, krótkie wiadomości, które mam dla was. Ja oczywiście dosyć sporo publikuję na Facebooku, na moich mediach społecznościowych, 3-4 posty dziennie, więc jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej wbijajcie, panie i panowie. Shorty, zaczynamy, czas start. Karan Sony ujawnił, że produkcja Beyond the Spider-Verse jest już w toku. Za kilka miesięcy zacznie nagrywać kwestie do filmu, czyli rzeczywiście jeszcze troszeczkę poczekamy na Spider-Man Beyond the Spider-Verse, przygody Milesa Moralesa, panie i panowie.
Robert Downey Jr. powraca do Marvela, aby zagrać zarówno Doktora Dooma, jak i Ironmana. Ironmana zagra w Flight Lab, a Doktora Dooma oczywiście w Avengers Doomsday i Avengers Secret Wars, panie i panowie. James Cameron ujawnił, że pracuje nad nowym filmem z cyklu Terminator. Powiedział, to jest całkowicie super tajne. Biorąc pod uwagę, że był zaangażowany w Mroczne Przeznaczenie, chyba nie chce, ażeby on się angażował w kolejne Terminatory, bo to rzeczywiście nie wygląda już za dobrze. Serial Marvel Zombies będzie miał 4 odcinki i będzie przeznaczony dla widzów dorosłych. No, jak się można domyśleć, będzie to rzeczywiście horrorek, a tutaj mamy Ironmana z filmu, z serialu What If. Fede Alvarez podzielił się notką, którą Ridley Scott dał mu pierwszego dnia kręcenia filmu. Na tej notce napisane było: powodzenia, dobrego zdrowia, udanych łowów, nie spieprz tego, najlepsze życzenia. Komentarz mój. Czy facet, który ostatnie lata miał filmowo bardzo słabe, może dawać takie rady? Oczywiście mowa o Ridleyu Scotcie. No, polimeryzowałbym. Słuchajcie, najważniejsze premiery 2025 dorzucam, bo pytaliście, Minecraft jeszcze. Ale oprócz tego 17 film o Mickey, Mission Impossible 8, Superman, Fantastyczna Czwórka, Królewna Śnieżka, Na Noże 3, Avatar, Ogień i Popiół, Jurassic World 4, Szybcy i Wściekli 11, a także Thunderbolts. Więc tutaj też będzie się, panie i panowie, działo. Co mamy więcej? Colman Domingo użyczy głosu Normanowi Osbornowi w filmie Your Friendly, a właściwie w serialu Your Friendly Neighborhood Spider-Man, panie i panowie. Lecimy dalej. Iron Fist pojawi się w serialu Eyes of Wakanda. Dobrze, bo ten akurat Marvelowy, ten Netflixowy był, delikatnie mówiąc, słaby. James Wan prowadzi rozmowy w sprawie wyreżyserowania nowej wersji filmu Creature from the Black Lagoon. O tym już mówiłem jakiś czas temu w odcinku na żywo. Symbiont, panie i panowie, który, tego jeszcze nie wiemy, pojawi się w Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Może to być Venom, może Carnage, a może jeszcze ktoś jak najbardziej inny. Moon Knight, grany przez Oscara Isaaca, pojawi się w 3. sezonie serialu A Gdyby. Więc rzeczywiście tutaj jest cały czas kontynuacja, a X-Meni będą nosić kostiumy Granta Morrisona w 2. sezonie X-Men 9.7. To są dokładnie te same kostiumy, które nosili w filmie X-Men 3 Ostatni Bastion, panie i panowie. Patrzymy dalej. Według doniesień Marvel Studios chce, aby Avengersi i X-Meni starli się przed końcem sagi Multiverse, więc rzeczywiście jeszcze kilka lat jest, kilka filmów również. A Warner Brothers potwierdza, że rozważa udzielenie licencji na swoje franczyzy innym studiom gier wideo, czyli Batman nie tylko od Warner Brothers, ale może ktoś inny sobie go również nakreślić, nakręcić, zrobić i tak dalej. A o Zacku Snyderze była dzisiaj mowa? Pewnie, że tak. Tym razem seria filmów Zacka Snydera Army of the Dead, w tym jej kontynuacja i serial animowany, zostały po cichu anulowane przez Netflix. Czyżby może niepowodzenie, jeżeli chodzi o Rebel Moon, sprawiło, że będzie słabo? No zobaczymy. Według różnych doniesień Blade jest w stanie zawieszenia i sam Marvel nie wie, co będzie dalej. No, co ma być dalej? Dajcie nam Wesleya Snipesa i jedziemy z koksem. I dziękuję bardzo i nie ma najmniejszego problemu, panie i panowie. Trwają prace nad kontynuacją serii John Wick, The High Table, taki będzie nosi tytuł. Informacja na ten temat, proszę bardzo. Chad Stachelski wyreżyseruje pilot tego serialu. Mówiliśmy dopiero co o Chadzie Stachelskim. Akcja rozgrywa się tuż po wydarzeniach z filmu John Wick 4. Keanu Reeves nie wystąpi w filmie. Nie będzie Johna Wicka, Keanu Reeves będzie tylko i wyłącznie producentą, ale będą pojawiać się postacie z filmów Johna Wicka. Kilka rzeczywiście ich, panie i panowie, jest. Film akcji o policjantach z Dave'em Bautistą i Jasonem Momoa, The Wrecking Crew, nabiera tempa. Film opowiada historię 2 przyrodnich braci, którzy po 20 latach złej krwi muszą współpracować, aby rozwikłać spisek stojący za morderstwem ojca. Ciekawa fabuła, nie? Nowatorska. Nigdy tego jeżeli jeszcze nie przerabiali. Jenna Ortega prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady filmu J.J. Abramsa, a w obsadzie jest już Glenn Powell, który ostatnio naprawdę występuje chyba we wszystkim. Nie otwierajcie lodówki, on tam już jak najbardziej jest. Serial Pan Miyagi jest w fazie pomysłów. No, krótko mówiąc, burza mózgów, co z tym ma być zrobione. Nad projektem pracują twórcy serialu Cobra Kai, a ma być to tak zwany prequel do serii Karate Kid. No wiadomo, że Noriki Pad Morita świętej pamięci nie powróci, ale tutaj to już jest hardkorowo grubo, nie wiem, naprawdę nie wiem, co się będzie działo. Christopher Lloyd powróci do roli głównej w filmie Nobody 2. W tym momencie już potwierdzone jest, film w tym momencie jest w fazie kręcenia, już tam gdzieś kręcą.
Tego nie będę czytał, bo jest bez sensu, panie i panowie. Co to jeszcze mam dla was? Pokój TVA w Deadpool i Wolverine był zbudowany praktycznie, nie zastosowano żadnego zielonego ekranu ani CGI. Wszystko od podstaw, a Charlie Cox ujawnił, że wkrótce rozpoczną się zdjęcia do drugiego sezonu Daredevil Born Again, czyli pierwszy nakręcony, zmontowany i sobie dosyć fajnie sobie, panie i panowie, śmiga. A Denzel Washington mówi, że Gladiator 2 to największy film, nad jakim kiedykolwiek pracował. Zbudowali koloseum. To przejażdżka, to spektakl i uwielbiam to. Ostatnio Ridley Scott powiedział, że to jest najlepszy film, jaki on do tej pory wyreżyserował, więc aż się boję, co będzie się działo. I umowa kompensacyjna Roberta Downeya Jr. za Avengers Doomsday i Avengers Secret Wars obejmuje, panie i panowie, znacznie więcej niż $80 milionów, podróż prywatnym odrzutowcem, dedykowana ochrona na planie własna przyczepa i powrót braci Russo. Takie były wymagania Roberta Downeya Jr., ażeby się rzeczywiście pojawić. A głównym celem Soldier Boya w kolejnym sezonie The Boys będzie zabicie Billego Butchera, panie i panowie. To po prostu doskonały antagonista, który pozwala zmienić strony i po prostu być z supersami. No rzeczywiście, zobaczymy jak to będzie wszystko, panie i panowie, wyglądało. I to są wszystkie shorty na dzisiaj. Więcej shortów dla was nie mam. Proszę bardzo, ale Bamba spoko film? No oczywiście, że tak. No, jak najbardziej według mnie jest dobry, muzycznie się film jak najbardziej cały czas broni, więc niespecjalnie wiem o co im chodzi. Ja bym po prostu wziął i zostawił, no ale wiadomo, film nie robi wyświetleń, nie śmiga gdzieś tam na platformach i tak dalej, więc no musi być rzeczywiście tak, a nie inaczej, no bo musi się zgadzać włoska firma Casucci, co tu dużo mówić. Tak jak najbardziej włącz poszło. Także jest. Słuchajcie ludziska, w przyszłym tygodniu kilka ciekawych materiałów, mam nadzieję, że się pojawi. Dużo, ale oczywiście mojego kapownika nie mam. Dużo ostatnio oglądałem, więc coś się będzie działo. We środę wjeżdża kolejny film Dario Argento, bodajże w tym momencie z Hitchcockiem w tytule. Oczywiście, że Hitchcock musi być po raz wtóry, a więc czemu by nie? A w piątek zobaczymy, co się pojawi, bo jest kilka produkcji, które można byłoby rzeczywiście omówić, no ale zobaczymy, co będzie dostępne w moim lokalnym kinie, które czasami, aż nawet sprawdzę teraz od razu, które czasami po prostu stwierdza, nie, no to my ci nie pokażemy nic ciekawego, tylko kombinuj, szyj i ogarniaj. I już tutaj patrzymy, czy w ogóle jest podane, co będzie w piątek, bo to też jest bardzo z tym różne. No jest tak, jest Beetlejuice, ale tylko w piątek, czy może jakiś przedpremierowy pokaz we czwartek? Nie ma. To dopiero w piątek jest Beetlejuice, więc jeżeli zdążę, to recenzja Soku z Żuka będzie w piątek albo w sobotę. Więc rzeczywiście jakoś tak to będzie wyglądało. Pożyję, uwidiem, co to będzie, bo oczywiście na piątek zapowiedziano tylko i wyłącznie Sok z Żuka, nic więcej, bo oni beznadziejnie mają to wszystko rozpracowane, nie pokazują nic, a w sobotę też tylko jeden film i tak dalej, więc to moje kino takie jest. Niby Omniplex, Multiplex, wiele sal, ale niespecjalnie ogarniają, co się dzieje. Witam cię, Irena, witam Kasiu, fajnie, że dołączacie na Instagramie ludziska. Słuchajcie, dawajcie łapy w górę, niech algorytmy niech się to wszystko dzieje rzeczywiście. Za tydzień, jak już mówiłem wcześniej, będzie odcinek rocznicowy. Panie i panowie, rocznicowo będziemy sobie gadać o tym, jak to jest tworzyć kanał przez 4 lata i mieć tak wspaniałych widzów jak wy. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i oczywiście, że tak widzimy